Serdecznie zapraszam do odcinka drugiego playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część pierwsza. W poprzednim odcinku opowiedziałem o polskim patriocie sprzed ponad 800 lat. W tym odcinku opowiem o Unii podpisanej 445 lat temu. 15 sierpnia 1898 roku w Żmerynce urodził się Jan Brzechwa, polski poeta i adwokat rzymskiego pochodzenia, autor bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych, jak również tłumacz literatury rosyjskiej. Ze względu na tematykę tego odcinka na szczególną uwagę zasługuje jeden z jego wierszy pod tytułem Lis i jaskółka, w którym lis namówił jaskółkę, aby zawarła z nim spółkę. Nie będę cytował tego wiersza, dość powszechnie znanego, ale przytoczę tylko morał. Mówią odtąd jaskółki, że niedobre są spółki. Morał ten zawiera w sobie ogromną mądrość narodów, państw i nawet poszczególnych jednostek, gdyż wyraźnie wskazuje, że podejmowanie jakichkolwiek wspólnych przedsięwzięć, czy to będzie Unia zwana Europejską, czy jakakolwiek inna forma związku, stowarzyszenia czy organizacji, jest z góry skazana na porażkę z przyczyn wydawałoby się całkiem prozaicznych. Za nierealnością, a nawet utopią takich związków stoi po prostu natura ludzka, której nie można zmienić na pstryknięcie palcami. W tym odcinku zajmę się Unią Lubelską z 1569 roku, ale na początek wyjaśnijmy sobie pojęcia Unii i Konfederacji. Zgodnie z definicją Unia jest związkiem państw, organizacji międzynarodowych lub stowarzyszeń i różni się od konfederacji tym, że konfederacja dotyczy raczej mniejszych grup ludzi, jak obywateli lub organizacji, chociaż mogą być również państwa, stowarzyszeń, których łączą określone zamierzenia i cele doraźne. Można zatem powiedzieć, że Unia jest pojęciem bardziej obszernym i dotyczy praktycznie wszelkich sfer życia społecznego i bez wątpienia posiada swoje cele, chociaż wcale nie muszą one być prawdziwe i oczywiste. Oficjalna wersja historii twierdzi, że Unia Lubelska była porozumieniem pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zawarte 1 lipca 1569 roku na Sejmie Walnym w Lublinie. Była to tak zwana Unia Realna, czyli łącząca całe państwa, a nie tylko osobę władcy, jak w przypadku Unii Personalnej. Unia przyjęta już 28 czerwca, podpisana 1 lipca, a ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569 roku. W artykule 3 dokumentu Unii Lubelskiej potwierdzonym przez króla Zygmunta II Augusta czytamy: iż już Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno, nierozdzielne i nierożne ciało, a także nierożna, ale jedna a spolna Rzeczypospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. Powstałe w wyniku tej unii państwo nazywane jest Rzeczypospolitą obojga narodów, ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną. Zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. Okazuje się jednak, że już w przeszłości planowano powstanie takiej unii i to na dodatek dokładnie w tym samym miejscu, czyli w Lublinie. Otóż w 1386 roku na tronie polskim zasiada Jagiełło, wybrany na sejmiku walnym w Lublinie. Jednakże Władysław II Jagiełło był wielkim księciem litewskim, a nie polskim. Dlatego też niektórzy historycy uważają, że była to pierwsza unia polsko-litewska. W Krewie spisano jedynie wstępną umowę, która zawierała warunki, jakie miał spełnić Jagiełło, by mógł objąć polski tron. Dla wyjaśnienia,
Władysław Jagiełło 14 sierpnia 1385 roku zawarł z koroną Królestwa Polskiego unię w Krewie, zobowiązując się do przyjęcia chrztu, chrystianizacji Litwy oraz poślubienia królowej polskiej Jadwigi w zamian za tron Polski, który objął rok później. W 1401 roku powierzył bezpośrednią władzę na Litwie swojemu stryjecznemu bratu, księciu Witoldowi, zachowując tytuł najwyższego księcia Litwy. Pomijając szczegóły historyczne, zwrócę uwagę, że na przeszkodzie unifikacji monarchii jagiellońskiej stała odrębność ustrojowa i administracyjno-prawna państwa litewskiego. Kto był zwolennikiem zawarcia Unii Lubelskiej? Na czoło propagadorów ówczesnej Unii wysuwają się dwie postacie, a mianowicie Mikołaj Sienicki i Rafał Leszczyński, którzy na kolejnych sejmach w 1548 i 1550 roku podnosili postulaty nie tylko wcielenia Wielkiego Księstwa Litewskiego do korony Królestwa Polskiego, ale również Prus Królewskich, Księstwa Oświęcimskiego i Księstwa Zatorskiego. Moi drodzy, czy tworzenie Unii Lubelskiej, tworu z góry skazanego na porażkę, miało sens? Otóż oba państwa wysyłały na polskie sejmy swoich delegatów, począwszy od roku 1551. Na sejmie odbywającym się w Warszawie było obecnych 28 delegatów Litwy, a w kolejnym roku, 1564, Zygmunt August scedował na koronę Królestwa Polskiego dziedziczne prawo Jagiellonów do władania Wielkim Księstwem Litewskim. Rozpoczęto również pracę Mieszanej Komisji Polsko-Litewskiej, która zajęła się opracowaniem formy Unii. Magnaci i szlachta koronna byli zagorzałymi zwolennikami zawarcia Unii na korzystnych dla Polski warunkach, ale panowie i szlachta litewska pragnęli nadal Unii możliwie jak najluźniejszej. 13 marca 1564 roku podpisano dokument, który zawierał minimum tego, na co godzili się Litwini. Obie strony zgodziły się na wspólną elekcję, koronację, utworzenie wspólnego sejmu, urzędów i wspólną politykę obronną. Jednak wkrótce okazało się, że postanowienia te pozostały tylko na papierze, gdy Litwini zbojkotowali w 1564 roku mający je zatwierdzić Sejm Koronny w Parczewie. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy jakakolwiek unia ma sens, niech odpowie sobie na pytanie, czy w rodzinie, która jest w pewnym sensie najmniejszą unią, jest możliwa idealna harmonia i zgoda. Jeżeli dołączymy drugą rodzinę do naszej unii, jaką będzie ona miała szansę na przetrwanie? Tutaj mamy do czynienia z ogromem ludzi, różniących się całkowicie kulturą, poglądami, religią, interesami i tym podobne. I sądzę, że morał z wiersza Brzechwy oddaje to najcelniej. Mówią odtąd jaskółki, że niedobre są spółki. Sądzę również, że gdyby spytano narody obu państw, czy chcą porzucić swoją dotychczasową religię, przekonania i kulturę, do żadnej unii by nie doszło. Powstaje zatem pytanie, komu zależało na stworzeniu tej unii, która wszakże była zaprzeczeniem interesów narodowych. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek drugi, w którym opowiedziałem o powstaniu Unii Lubelskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka trzeciego pod tytułem Unia, część druga.